Zapraszam Was do domu nad Dzikim Stawem, który, podobnie jak teren dookoła, kryje wiele niespodzianek, a wszystkie zobaczycie już w tym odcinku. To właśnie malownicza działka była inspiracją do całego projektu, zarówno architektury wnętrz, jak też ogrodu. Bogactwo przyrody, w tym motywy ptactwa wodnego, ważek i kolory wody, wchodzą do środka już od samego wejścia. Zobaczcie sami. Break the chains and break the bars. I stretch my hands to touch the stars. I finally found the one right track. No turning around, not going back no more. Not falling anymore. And nothing beats when you can see within your grasp your destiny. So open up your hands and fly. Don't let the day, don't let it pass you by. Don't let it pass you by. Kiedy pierwszy raz przybyliśmy na ten teren, to miejsce nas urzekło, zafascynowało. Spokój, cisza, ptaki, drzewa, stawy, taki naturalny klimat oazy rzeczywiście spokoju. Stworzyliśmy tutaj na tym terenie na samym początku masterplan i zgodnie z tym naszym pierwotnym planem było to dalej rozwijane. Zdefiniowaliśmy różne strefy na tym obszarze. Bezpośrednio przy domu stworzyliśmy strefę sauny z tężnią. Zlokalizowany został również ogródek ekologiczny warzywny. Oprócz tego jest wiele miejsc altanek, możliwość oddalenia się, wyciszenia. Mamy również strefę dla dzieci, można sobie pobiegać, można odpocząć. Mamy miejsce kwietnej łąki, która jest niesamowicie naturalna. Wiele z tych pomysłów z naszej strony było takie, żeby jak najwięcej na tym terenie zostawić takiej strefy naturalnej i tylko wprowadzać tam architekturę bądź połączenia, gdzie jest to konieczne. Mieszkańcom zależało na połączeniu takiego wielkiego przeszklenia z otwartą przestrzenią nad salonem, a to wymagało wprowadzenia mieszanej konstrukcji budynku. Okno, które zostało tutaj zaproponowane, ma kilkanaście metrów długości. Cała konstrukcja domu została podporządkowana temu, aby ten widok wyeksponować. Dom powstał w technologii mieszanej, drewniano-stalowej. Dzięki prefabrykacji przegród zewnętrznych budynku oraz przegród wewnętrznych dom jest otwarty dyfuzyjnie. Lokalizacja słupów stalowych nie jest przypadkowa, została dokładnie zaplanowana, tak aby słupy te znalazły się w podziale stolarki. Dzięki temu widok na staw jest w zasadzie nieograniczony, otwarty i zapraszający również na taras. Powierzchnia domu wynosi około 220 m². Jest to stosunkowo dużo, natomiast strefy wydzielone w domu pozwalają na rozdzielenie życia rodzinnego. Dzięki temu ten budynek żyje, jednocześnie nie jest przepełniony. Możliwość otwierania stolarki okiennej bardzo szeroko otwiera salon, otwiera przestrzeń baru, pozwala na zaproszenie użytkowników z wnętrza na taras. W zależności od pory dnia, w zależności od stopnia nasłonecznienia, możemy ten czas bardzo komfortowo spędzać zarówno w domu, jak i na tarasach. W strefie komunikacji, klatki schodowej oraz strefie kuchni mamy zastosowany jeden materiał, który wydziela tą przestrzeń od reszty domu. Spieki kwarcowe, które użyliśmy, mają niesamowite kolory, dlatego padł pomysł, aby pojawiły się one również w strefie jadalnianej w nietypowy sposób, ponieważ zostały użyte one na suficie, podkreślając strefę jadalnianą, jednocześnie w postaci koła. Także mamy taką walkę pomiędzy dwoma formami, prostokątną i okrągłą.
Ta zielona ściana stanowi bardzo naturalny element, który współgra z resztą wnętrza. Zastosowany został automatyczny system podlewania. Lampa powoduje, że te rośliny mają dostarczoną odpowiednią ilość światła, tak żeby mogły rosnąć. Cała przestrzeń domu jest dwukondygnacyjna, jest dość wysoka, co powoduje w większości takich przestrzeni poczucie zimna. Natomiast zastosowanie drewna na sufitach w tej części niższej powoduje, że mamy dużo więcej przestrzeni z ciepłym materiałem. W kuchni zaczęliśmy się bawić fakturami. Mamy kolejny spiek kwarcowy, blat kamienny, wyżej mamy szafki kuchenne, na których są zastosowane lamele. Obok kuchni udało nam się wkomponować strefę spiżarni oraz strefę techniczną domu, miejsce na pralkę, odkurzacz, czyli te rzeczy, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania. Męska część rodziny interesuje się motocyklami i właśnie z tego powodu stworzyliśmy dla nich przestrzeń baru, gdzie poprzez zastosowanie materiałów z blachy zostały uwypuklone ich zainteresowania. Ten dom nie tylko pozwala się zrelaksować nad wodą, ale zapewnia atrakcje na każdą porę roku. Kolejnym marzeniem rodziny była własna sala kinowa. Do strefy prywatnej prowadzi lekka w formie klatka schodowa w kontrastowym, białym kolorze. O ile na parterze nawiązaniem do otaczającego krajobrazu była tonacja spieków kwarcowych, o tyle w sypialniach są to tapety, czapla, mieszkańcy lasu oraz roślinność wodna. Możemy je spotkać zarówno spacerując nad stawem, jak też wypoczywając w każdej z 4 sypialni. Wyraziste motywy w naturalny sposób wpłynęły na tonację wnętrz. Turkusy, zieleń czy kontrastująca malina stanowią odbicie widoku za oknem. Zwróćcie też uwagę na dopracowany styl zabudowy meblowej pod skosami. Wykonana przez stolarnię zgodnie z projektem pracowni Prodom Archikon nie tylko pozwoliła praktycznie wykorzystać dostępną przestrzeń, ale stanowi też elegancki akcent dopracowany w każdym szczególe. Stolarze udowodnili, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i na niedużym metrażu stworzyli rzemieślniczą perełkę. Wszystkie zabudowy meblowe w domu wykonała firma Henko z Wągrowca w Wielkopolsce. Możecie u nich zamówić wysokiej jakości kuchnie i meble na wymiar według własnego projektu, a także meble gotowe i akcesoria meblowe. Ta łazienka powstała na etapie przeprojektowywania tego pierwotnego projektu. Było ogromne życzenie, żeby pojawiła się wanna ze względu na małe dzieci. Udało się wygospodarować taką podłużną przestrzeń, stąd pojawił się pomysł, że warto by było ją podzielić tak naprawdę na 2 funkcje. Jedną funkcję, która byłaby dedykowana głównej sypialni oraz dodatkową funkcję właśnie z tą wanną i zastosowaliśmy lustra po przeciwnych stronach, co powoduje, że mamy taki tunel niekończącej się przestrzeni i przez to ta łazienka, mimo że jest długa i wąska, wydaje się dużo większa. Zabieg projektowy, który został zastosowany w postaci wykończenia sufitów drewnem, powtórzony został w zewnętrznej części domu. Rama okalająca główne okno została również wykończona drewnem, modrzewiem syberyjskim. W połączeniu z widokiem, z zielenią, ze stawem rewelacyjnie współgra. Daje takie poczucie ciepła, spokoju i harmonii. Ciekawostką z etapu budowy jest fakt, że elewacja drewniana opalana z budynku SPA została wykonana własnoręcznie przez inwestora. Tym samym okazuje się, że technologia wykonania opalanego drewna na elewacji nie jest jakąś czarną magią, jest dostępna, jest możliwa do wykonania w zasadzie przez każdego na budowie. Tak wykonana elewacja wygląda fantastycznie, do tego jest trwale zabezpieczona.
Pracownia Prodom Architektura i Konstrukcja odpowiadała nie tylko za nakreślenie masterplanu inwestycji, ale również za kompleksowy projekt wnętrz domu, dostosowanie jego układu funkcjonalnego oraz projekt przydomowej sauny. Cały zespół architektów, inżynierów oraz architektów krajobrazu zaangażowanych w tę realizację wymieniam oczywiście w opisie odcinka. Najbardziej jestem zadowolona z tego, że udało się przekonać inwestora do przeorganizowania strefy dołu, ponieważ w pierwotnym projekcie wyglądało troszeczkę inaczej i tak zagospodarować tą przestrzeń parteru, że gdziekolwiek się znajdziemy, to tak naprawdę poza strefą kina wszędzie widzimy ten widok.